No to trafił nam się teaser. Hej, z tej strony Necji, a to zagrożenie dla całego Honkaiverse, czyli plan Lordów Ravagerów, których ja nazywam panami zniszczenia, o czym pewnie wiecie, jeśli oglądacie moje shorty. A propos shortów, bardzo polecam wam je oglądać, ponieważ mówię w nich o wielu ciekawostkach lorowych, na temat których nie tworzę tego typu długich filmów. Prawda jest też taka, że nie mam zbytnio czasu na ich tworzenie i mam też content bloka. Zauważyliście też pewnie, że pisałem już kilka miesięcy temu o tym, że zrobię film omawiający historię pierwszego rozdziału Zenlessa. Jednak kiedy przez ostatni czas myślałem nad przyszłością kanału, zdałem sobie sprawę, że typowe omawianie fabuły nie jest zbytnio dla mnie. Robiłem już tego typu filmy w przeszłości, o czym pewnie wiecie, jeśli oglądaliście, ale nie czułem takiego zapału robiąc je. Najwięcej frajdy sprawiły mi filmy, w których mogłem mówić o różnego rodzaju szalonych teoriach, czy omawiać wydawałoby się skomplikowane koncepty i sekrety. I myślę, że od tej pory będę na to właśnie przykładać większą uwagę. A jeśli pojawią się momenty, w których typowo mówię to, co działo się w danym questie, pojawi się to pewnie w formie shorta. Jeśli chodzi o Star Raila, to też z tego powodu postanowiłem anulować szczegółowe analizy Golden Gear i Unknowable Domain. Ale nie martwcie się, najważniejsze rzeczy pojawią się w tym filmie. W końcu nie mogę mówić o panach zniszczeń i antyorganicznym równaniu bez tej wiedzy. Dobra, koniec gadania, pomówmy o tym teaserze, bo oh damn, coś tam dzieje. Wraz z wyjściem teaseru, Hoyo udostępniło na Hoyo grafiki prezentujące każdego pana zniszczenia. Omówię teraz w skrócie, jednak nie pomijając żadnych ważnych informacji. Do tego przy niektórych panach dorzucę to, co dostaliśmy z jednej z list na Xianzhou Luofu. Na początek mamy ogólny zapis frakcji. Panowie zniszczenia widzą piękno w chaosie, przestrzegają zasadę powrotu wszystkiego do entropii poprzez niszczenie światów i są uznawani za mistrzów wojny. Każdy pan prezentuje jednak swój własny, unikatowy koncept destrukcji. Fantylia, której głównym celem jest zniszczenie ścieżki łowów, należała niegdyś do bezkształtnych, jednej z ras Hiliobai. Według niej zniszczenie wszystkiego, co materialne, nie jest prawdziwym końcem, a doprowadzić do tego można jedynie po anihilacji tego, co zmysłowe. Ma posiadać tysiące różnych inkarnacji, dzięki któremu, używając kłamstw, podstępów i manipulacji, doprowadza do samozniszczeń światów. Kolejnym panem zniszczenia jest Selenowa, która działa przeciwko ścieżce harmonii. Patrząc na to, jak została zaprezentowana na teaserze, można domyślić się, że to ona stała za atakiem na stację kosmiczną Herty, który doświadczyliśmy w grze. Została ona stworzona przez samych Nanoka po tym, gdy ci, po zniszczeniu jednej z planet harmonii, skonstruowali ją z prochów pozostawionych po wiecznym Centurionie. Ma podróżować ścieżką wytyczoną przez Stelarony, a niektórzy wierzą nawet, że ona jako jedyna pośród panów zniszczenia zna ich tajemnice, a inni jeszcze w to, że ona sama je umieszcza w światach. Według zapisków Sojuszu z Xianzhou, to ona jest najczęściej wybieranym przez Nanoka panem do dowodzenia zastępami Legionu Antymaterii. Brała udział w wielu wojnach przeciwko Sojuszowi, jednak w roku 5700 kalendarza gwiezdnego zaoferowała Xianzhou Jumin zawieszenie broni, by razem zaatakować planetę zamieszkałą przez Windweaverów, czyli jedną z ras będących wrogami Sojuszu. Tak naprawdę to zdradza ona mało na swój temat w teaserze, wydaje się być jednak fanką obserwowania z boku tego, jak światy pochłaniane są przez destrukcję. A tak poza tym, to czemu ona wygląda jak Void Archive? Asad Pramat to pan zniszczenia, którego głównym celem jest ścieżka podniecenia. I wygląda na to, że ma wiele do radości, bo mają zostać zniszczeni po Nousie. Według niektórych jest to pan zniszczenia, któremu najbliżej do ludzi, jednak niektórzy uważają, że jest mu do nich najdalej. No co wy, nigdy nie widzieliście człowieka z dłonią zamiast głowy? W przeciwieństwie do pozostałych panów, Asad Pramat dosyć rzadko pojawia się na froncie bitew i woli dowodzić legionami z dystansu. Sojusz z Xianzhou porównuje go do mistrza szachów, który pociąga sznurki wojny tak, jak wymaga tego sytuacja. Światy, które napotyka, niszczone są przez potworne, okrutne żarty. Tak zdarzyło się na przykład podczas upadku Pierścienia Ogulu, kiedy dowodząc swoimi zastępami zmusił przeciwną armię, by użyła się w napis „Śmiech kończy się wraz z destrukcją” i jest to żałoba, nie celebracja. Jak możemy zobaczyć na teaserze, nie jest on zbytnio fanem bezczynnego przyglądania się temu, jak światy doprowadzane są ku upadkowi, ponieważ, jak sam powiedział, wygląda to wtedy jak ceremonia, jednak sam z jakiegoś powodu nie może na nie narzekać.
Kolejny pan zniszczenia to Zefiro, który walczy ze ścieżką nihilizmu. Według wielu najbardziej przerażający pan spośród nich wszystkich, jednak jako jedyny oferuje bezbolesną śmierć. Ma on obsesję na punkcie ostatnich momentów życia, piękna absolutnego końca. Sojusz z Yangzhou traktuje go jak jednoosobowa armia. Według niektórych doktorów chaosu jest on samoanihilatorem, który przemienia wyblakłe kolory w biel, przeciwstawiającą się cieniu IX. Z teaseru możemy wywnioskować, że są to białe dziury, które tworzy poprzez niszczenie gwiazd. W koszmarze jedynego z samoanihilatorów, na samym końcu wszystkiego, kiedy nie istniało już nic innego do zniszczenia, Zefiro wskoczył do boskiego korpusu IX i jednym białym promieniem przebił się przez wieczną ciemność. Lux Bane, nazywany też Pożeracz Słońca, to pan zniszczenia, które według różnych teorii może przeciwstawiać się ścieżkom obżarstwa bądź niezmienności. Według Gildii Inteligencji w 300 lat doprowadził do śmierci 1/3 gwiazd w gwiazdozbiorze wokół łańcucha Ivany. To też mieszkańcy tamtych światów nadali mu przydomek Pożeracz Słońca. Wiadomo jest o nim naprawdę mało, jednak swoją wielkością jest w stanie doprowadzić do zaćmień gwiazd. Według niektórych uczonych ze Szkoły Astralnej Ekologii może być on jedynym z wskrzeszonych lewiatanów. Archforger to pan zniszczenia, który sprzeciwia się ścieżce prezerwacji. Przez wiele lat jego imię nie było znane, jednak odkryto zostało przez Hertę X Króluma podczas swoich obserwacji Amphorius, wyczytując je z fal grawitacyjnych Iron Dumba. Według wielu to on tworzy żołnierzy Legionu Antymaterii. Nie niszczy on rzeczy bezpośrednio, jednak przemienia je w broń destrukcji. Xianzhou Luofu znalazło niegdyś planetę, która została przez niego w całości przekonwertowana na antymaterię. Iron Tomb, o którym będę mówić najwięcej w tym filmie, to pan zniszczenia walczący ze ścieżką erudycji. Chce doprowadzić do destrukcji nieorganicznych bytów i przemienić technologię w złom. W przeciwieństwie do pozostałych planów zniszczenia, Iron Tomb atakuje światy, nie musząc być w ich pobliżu, bowiem tego destrukcję można porównywać do wirusa, który jest w stanie sam się rozprzestrzeniać wśród jakiejkolwiek technologii. Jak mówią naoczni świadkowie, każde AI w mgnieniu oka odwraca się przeciwko swoim sojusznikom, a systemy obronne zaczynają celować w swoją własną planetę. Według intelitronowych teoretyków, Iron Tomb to odwrotność erudycji. Jak możemy dowiedzieć się od pozostałych planów zniszczenia w teaserze, Iron Tomb niedługo spotka swój koniec i będzie mieć to miejsce prawdopodobnie na Amphorius, a gdy to się stanie, dojdzie do śmierci Nousa, Eona erudycji. Dobra, przejdźmy już od razu do omawiania teorii i innych rzeczy. I muszę na samym początku zaznaczyć, jest to teoria. Nie bierzcie niczego, co powiem na 100% poprawne. Chyba każdy, kto obejrzał ten teaser, zauważył, że efekty przy prezentacji Iron Tomba są niemal identyczne do czarnej fali, która zaatakowała Amphorius. Ten teaser jest tak naprawdę potwierdzeniem tego, że Iron Tomb to pan destrukcji, który jest uwięziony w tym świecie. Dużo osób zastanawiało się po patchu 3.2, czy może jest to Zefiro, a może jeszcze ktoś inny, jednak teraz mamy odpowiedź postawioną tuż przed nami. Rodzi się przed nami jednak pytanie, co w takim razie z Feinonem? W końcu w jego formie, którą widzimy po użyciu Ultimate, możemy zobaczyć te same efekty, które używane są przy Iron Tombie. Nie mogę się doczekać, aż ta teoria zostanie obalona za kilka dni. Aby wyjaśnić znaczenie Feinona, musimy zrozumieć, czym jest tak naprawdę Amphorius. Jak dowiadujemy się pod koniec wersji 3.3, Amphorius to świat stworzony przez scepter Ruberta II, który uciekł przed wzrokiem Gildii Inteligencji. Kim natomiast był Rubert II? Po Sorum Disaster, na temat którego powinniście obejrzeć film, jeden z komputerów zostawiony na wysypisku nagle zyskał samoświadomość i zaczął zastanawiać się, w jaki sposób można ulepszyć uniwersum. Cały czas się upgrade'ując, został zauważony tam przez Nousa, którzy mianowali go emanatorem erudycji i wokół niego zaczęły zbierać się inne byty nieorganiczne. Komputer ten następnie został mianowany ich cesarzem o imieniu Rubert i ze swoich obliczeń wywnioskował, że dla dobra uniwersum należy zgładzić wszystkie organiczne byty. Stworzył wtedy antyorganiczne równanie, które było w stanie przejąć kontrolę nad jakąkolwiek technologią, w tym samymi umysłami bytów nieorganicznych, i nadpisać je w ten sposób, by w ich świadomościach pozostawał tylko jeden cel – eksterminacja wszystkiego, co organiczne. Wybuchła wtedy pierwsza wojna mechanicznego cesarza, która rozszerzyła się na pół kosmosu. Skończyła się ona, gdy Polka Kakamon zabiła Ruberta, przez co równanie przestało działać. A przynajmniej tak się wszystkim wydawało, ponieważ pewna część przetrwała w myśle człowieka, co jest dla wszystkich chyba dużym zaskoczeniem. Po tym, gdy równaniu udało się w pełni przyjąć jego umysł, ów człowiek mianował siebie Rubert II
II i stworzył system scepterów, z którymi doprowadził do wybuchu II wojny mechanicznego cesarza. Głównym zadaniem wspomnianych scepterów było rozesłanie antyorganicznego równania do wszystkich kątów kosmosu. To się jednak nie udało, ponieważ do zakończenia wojny ponownie doprowadziła Polka Kakamont, zabijając Ruberta II. Gildia Inteligencji miała zebrać wszystkie sceptery i je zbadać, co doprowadziło do wewnętrznej walki między uczonymi, ale o tym teraz nie będę mówić, bo to nie jest w tym momencie takie ważne. Wracając do tematu Amphorius, jeśli świat ten naprawdę istnieje wewnątrz jednego ze scepterów, musi to oznaczać, że antyorganiczne równanie już się w nim znajduje. Może to oznaczać, że czarna fala jest właśnie antyorganicznym równaniem, ponieważ jak możemy zobaczyć w grze, fala doprowadza do przemiany nieorganicznych bytów, czyli tytankinów, w potwory próbujące zgładzić ludzi. Tak samo sami tytani jak Nikador czy Aquila poddawani są wpływom czarnej fali, a chyba wszyscy możemy się zgodzić, że ich manifestacje są różnymi rodzajami technologii. Ale zaraz, przecież wcześniej powiedziałem, że czarna fala to moc Iron Tomba. To, co mówię, jest w takim razie sprzeczne. Zgadzam się z tym, ale po to mam ten kanał, żebym mógł ogłosić wam teorię. Według mnie Iron Tomb to także jeden ze scepterów Ruberta II, który ewoluował w ten sposób, że teraz chce doprowadzić do śmierci bytów nieorganicznych. Przemierzając przez uniwersum, Iron Tomb natrafił na Amphorius i został w nim uwięziony. A kto Iron Tomba uwięził i dlaczego? Według mnie zrobił to Lygus, który też jest Intellitronem stworzonym przez ten sam scepter, który odpowiada za istnienie Amphorius. Jak sam mówi, zajmuje się on jedynie obserwowaniem świata i tego, jak toczą się jego losy. Miał przy okazji też powiedzieć Hercie, że z niego urodzi się nowy pan destrukcji. Możliwe jest, że poprzez obserwację wszystkich cykli Amphorius próbuje on dowiedzieć się, w jaki sposób Iron Tomb włada swoimi mocami. Być może celem Lygusa jest zajęcie miejsca Iron Tomba wśród panów zniszczenia. Nawet sobie już nowy design stworzył. Mówiąc o Iron Tombie, to gdzie się to znajduje w aktualnym Amphorius? Według mnie potwierdzenie tego tożsamości możemy zobaczyć w teaserze, gdzie Lygus nazywa Fainona więźniem. A jeśli Fainon to Iron Tomb, to wyjaśnię to, czemu ich moc jest tak podobna. Ale zaraz, w jaki sposób Fainon, Golden Retriever, którego znamy już od 4 patchy, może być jednym z panów zniszczenia, skoro jest on teraz głównym dowodzącym w walce z czarną falą? Wyjaśnić to może nam minigierka, w której występują jasna i ciemna koza, gdzie ta ciemna naśladuje jasną. Według mnie ma być to paralela między Fainonem a Flame Riverem. Chyba nie muszę nikomu mówić o tym, że Flame River jest jedną z wersji Fainona. Jest to oczywiste jak świat. Nie tylko ma on broń podobną do tej Fainona, nie tylko wiedział on, gdzie cieknąć Mighty, aby zabić, o czym pojęć miał tylko Fainon, ale także na trailerze możemy zobaczyć w oddali Flame Rivera bez maski i ma on białe włosy. Wiedząc, że z losem Amphorius powiązani są Fuli, Eon Pamięci, możliwe jest, że Iron Tomb podzieleni zostali na 2 części, gdzie Fainon reprezentuje dobre wspomnienia, natomiast Flame River okrucieństwo. To by też wyjaśniało, czemu Fainon uważa, że pochodzi z Aedes Elysiae, mimo że takie miejsce według innych na Amphorius nie istnieje. Możliwe jest, że Aedes Elysiae to fałszywe wspomnienie przekazane Fainonowi przez Fuli. A jeśli Aedes Elysiae jest fałszywe, to tak samo musi być z Cyrene. Cyrene może być osobą stworzoną przez Fuli po to, by Fainon w cyklach otrzymywał pozytywne wspomnienia, aby nawet po dowiedzeniu się o swojej prawdziwej tożsamości nie chciał, by Iron Tomb został uwolniony do kosmosu i w ten sposób rozpoczął kolejną samsarę, tak naprawdę poświęcając się dla dobra wspólnego. Teraz jednak dochodzi do jakiejś zmiany, przez którą pozostali panowie zniszczenia postanowili udać się na Amphorius w rolach obserwatorów i tak samo Fuli ponownie zwrócili na to miejsce swoją uwagę. Według Selenowy ma tam teraz dojść do koronacji bądź upadku jednego z jej współtowarzyszy. Czy oznacza to, że Fainon przegra teraz bitwę ze swoją drugą połówką, przez co Iron Tomb zostanie uwolniony? Według mnie nie, a za wszystkim stoi Lygus. Wcześniej powiedziałem, że Lygus może obserwować zachowanie Iron Tomba w niezliczonych cyklach samsar, by móc później odebrać tego moc i zająć miejsce wśród innych panów zniszczenia. Mogło to być spowodowane tym, że czuje się on na siłach, by przeciwstawić się Iron Tombowi, lub obecność Herety i Skruluma w tym świecie mogła zmusić go do przyspieszenia swoich planów. Myślę jednak, że do tego nie dojdzie w cyklu, który aktualnie obserwujemy. Hoyo rzuca nam co jakiś czas poszlaki, że to, co widzimy na Amphorius, nie pokrywa się z wydarzeniami poza nim. Tak samo z tripu High Silence i Seredry możemy wywnioskować, że po wersji 3.4 będziemy świadkami kolejnej samsary. Według mnie od wersji 3.0 jesteśmy świadkami pierwszego cyklu Amphorius, w którym znaleźli się Trailblazer z Dunhangiem. Natomiast po tym dostaniemy cykl numer 21 034 641, który chronologicznie będzie dziać się w tym samym czasie, co spotkanie bezimiennych z geniuszami i Black Swan, a także wyprawa Herety i Skruluma do tego miejsca.
miejsca. Można powiedzieć, że do tej pory oglądaliśmy przeszłość. Zakładam więc, że dopiero po cyklu, którego świadkami będziemy po wersji 3.4, Laigus spróbuje przejąć moce Iron Tuma i zostać jednym z panów destrukcji, co doprowadzi do śmierci Nousa i ataków na znane nam światy przez moc antyorganicznego równania, teraz dowodzoną przez Laigusa. Możliwe jest, że próbuje on zostać Rubertem III. Jest to tyle z mojej teorii. Pamiętajcie, że to tylko teoria. I może się okazać, że wszystko to, co powiedziałem, jest błędne. Jednak kto wie, może wyjdzie na to, że mam ze wszystkim rację. W teaserze pojawił się jeszcze jeden dość ważny fragment, gdzie Jin Liu proponuje Jin Yuanowi, by Xianzhou zawarł sojusz z mocami destrukcji, by doprowadzić do upadku Yeoshi i ścieżki do statku. Ma to związek z wydarzeniami na Luofu, które miało miejsce w Trailblaze Questie. Jin Liu i Luo-Cha otrzymali od Ruonmei szczątki Tejzronfa, Eona propagacji, o której możecie dowiedzieć się więcej z mojego filmu o Sworn Disaster, a następnie rozprzestrzenili fałszywą informację o Stellaronie na Luofu, aby móc spotkać się z generałem Huą i przedstawić jej swój wspomniany wcześniej plan. Nie wiemy dokładnie, jak brzmiała umowa między Jin Liu a Fantylią, jednak w pewnym sensie Jin Liu pozwoliła Fantylii na to, by ta szerzyła swoją destrukcję na statku. Jest bardzo możliwe, że Jin Liu została w tym momencie zmanipulowana, jednak nie jestem do końca pewny, jak duży w tym udział ma Luo-Cha. Mówiąc natomiast o innym momencie z teaseru, w końcu jesteśmy w stanie zobaczyć The Blue i od razu nasuwa się pytanie, czemu ta planeta tak bardzo przypomina Ziemię? Ode mnie to już na tyle. Pewnie widzieliście już u wielu osób ich wytłumaczenia i teorie związane z tym teaserem. Jednak ja też chcę dodać swoje 5 groszy. Dzięki temu też byłem w stanie w końcu skończyć swój hiatus, które w tym roku coś często się u mnie pojawiają. Jeśli spodobał Ci się film, to zostaw lajka i suba. Przypominam też o Ko-fi i TikToku, a także polecam Wam oglądać moje shorty. Pa pa.